Dzień dobry, rozmawiam z Michałem Siemaszko. Jeśli Państwo nie pamiętają, kim jest Michał, radzę obejrzeć stare materiały, które nagrywaliśmy w 2009 roku z Piotrem Bejnem z Kanady. Michał, poznaliśmy się przy okazji akcji antyszczepionkowej w 2009 roku. To Ty byłeś tym, który prowadził grupę na Facebooku. To Ty byłeś tą osobą, która próbowała przynajmniej założyć stowarzyszenie Cywilizacja Życia. Współpracowaliśmy w 2009 roku przy okazji akcji mającej na celu powstrzymanie przymusowych szczepień. Ja prowadziłem wtedy serwis między innymi na Facebooku, też jako stronę internetową Świńska Sprawa. To Ty byłeś między innymi organizatorem tego dużego spotkania w Teatrze Groteska. Tak. Współorganizowaliśmy spotkanie z panią Jane Burgermeister w Teatrze Groteska. Z panem Piotrem Bejnem też organizowaliśmy spotkanie w Krakowie. Pomagałem panu Piotrowi, panu Markowi. Prowadziliśmy akcje ulotkowe, plakatowe, kampanię internetową. Również chciałem zarejestrować stowarzyszenie w celu ruszenia tych spraw i żeby to nie była jednorazowa akcja, ale żeby można było działać w tematach różnych, bo nie chodziło bynajmniej nadal nie chodzi tylko o szczepienia, natomiast o różne inne sposoby, które są robione cały czas systematycznie depopulacji masowej ludzi, o których sobie ludzie nie zdają sprawy. Moje stowarzyszenie Cywilizacja Życia zostało od środka rozwalone. Po prostu nawet nie doszło do zarejestrowania przez to, że miałem podstawionych ludzi. Natomiast to wszystko się zaczęło troszkę wcześniej, po śmierci mojej córki w 2007 roku. No właśnie nie wiedziałem, czy chcesz o tym mówić. Wiedziałem o tej śmierci, nie znałem tych szczegółów, które teraz znam, które są dla mnie naprawdę szokujące. Proszę Państwa, to co mówimy, to jest tylko część tego, co możemy puścić. Wiele rzeczy nie możemy puścić z wielu względów. Państwo po prostu by nie uwierzyli w te rzeczy. Córka Michała i Marii w 8 miesiącu została zamordowana. To znaczy, to ponieważ było moje pierwsze dziecko, przez wszystkie pierwsze miesiące ciąży jeździliśmy na USG, były robione badania systematyczne raz na 2 tygodnie, przynajmniej raz na miesiąc. W 6 miesiącu ciąży wyszły jakieś sprawy związane z serduszkiem, natomiast pojechaliśmy specjalnie do specjalisty w Warszawie. Zostało zweryfikowane i nie był specjalnie zaniepokojony sytuacją. Osoba, z którą matka Toli została wzięta do szpitala porodowego, przez miesiąc tam spędziła. Ja, będąc przy porodzie, też uczestniczyłem w tym wszystkim od samego początku. Tola została zabrana od razu po porodzie do szpitala dziecięcego w Prokocimiu, no i zmarła po 2 tygodniach. Miała kilka operacji, między innymi operacji jelita, operacji serca. Niestety dopiero po 3 latach, po tym jak się rozstałem z panią Marią, zaczęły wychodzić różne szczegóły dotyczące genezy tego. Okazało się, że dziecko zostało specjalnie zabite jeszcze w trakcie ciąży poprzez podanie środków farmakologicznych. Nie był to aborcja, ponieważ aborcja jest dopuszczona tylko do... Nie jeszcze tego mówić, to był ten taki amerykański szpital, z którego wiele dzieci wyszło z autyzmem. Ja znam osobiście dzieci z autyzmem. Znaczy, nie wiem, czy szpital w tym akurat uczestniczył, nie mogę tego potwierdzić, natomiast to miało miejsce bodajże w 6 czy 7 miesiącu ciąży, kiedy zostały jej podane albo sama wzięła środki, które spowodowały właśnie wady, z którymi się dziecko urodziło. Natomiast sam szpital, też nie mogę powiedzieć za dużo dobrych rzeczy o tym szpitalu. W każdym razie wszystkie dokumenty związane z moim dzieckiem zostały zabrane w momencie, kiedy się rozstałem z panią Marią. Pozostał mi tylko akt zgonu i akt urodzenia mojego dziecka. Co więcej, okazało się, że osoby mi najbliższe też były zaangażowane między innymi w to, co miało miejsce z Tolą, a również w kradzież kilkuset tysięcy złotych. No właśnie, ja Cię pamiętam bardzo majątnego. Mieliście bardzo fajne rowery, przyjeżdżałeś z najnowszym modelem laptopa, Macintosha, o ile się nie mylę. Nie miałeś problemu z finansami, a lepiej wyglądałeś. A teraz, przyznam Państwu szczerze, Michał się do mnie zgłosił, bo nie miał za co zjeść. Zgłosiłem się do pana Marka, ponieważ po 3 latach od 2010 roku, kiedy robiłem to, co mogłem, systematycznie będę zbanowany i tak naprawdę prześladowany. Może wróćmy do 2010 roku. Miałem powiedziane przez przynajmniej 2-3 osoby, z którymi po rozstaniu się z panią Marią chciałem te wszystkie sprawy poukładać sensownie, że przez akcję szczepionkową, żebym przestał zajmować się tymi sprawami, ponieważ będę miał problemy.
Ja nie zamierzałem i nigdy nie przestanę się zajmować tymi sprawami, dopóki te sprawy istnieją i dopóki takie rzeczy mają miejsce, także z mojej strony no to nic się nie zmieni, dopóki żyję, nie przestanę się zajmować sprawami, które dotykają mnie i potencjalnie dzieci, które chciałbym mieć w końcu. Czy to dziecko twoje zabite nie było jedną z przyczyn tego, że zająłeś się tą akcją antyszczepionkową? Oczywiście, że tak, ale no, akcja antyszczepionkowa to była tylko jedna z rzeczy. Ja chciałem kontynuować tą działalność pod egidą właśnie stowarzyszenia, które zostało rozwalone od środka, ponieważ tych tematów jest bardzo dużo. To chodzi między innymi o żywność GMO, przecież o geoinżynierię, chodzi o przymusowe szczepienia. Ja muszę przyznać, że Michał jest bardzo dobrze obeznany w tych tematach, to będą kolejne rozmowy. Na razie się skupmy na tym, Michał, to się z tobą dzieje, bo potrzebujesz pomocy. W grupie twojej na Facebooku było około 1000 osób, o ile nie więcej, prawda? W grupie tak, w grupie było ponad 1000 osób, natomiast strona była odwiedzana przez kilkadziesiąt tysięcy osób, natomiast to, co miało miejsce od tego czasu, to może wspomnę, przynajmniej przy 5-6 okazjach, gdzie wynajmowałem mieszkanie czy pokój w różnych miejscach w Polsce, przynajmniej przy kilku razach wchodzono podczas moją nieobecność czy podczas snu do miejsca, gdzie mieszkałem. No to masz dowody. To znaczy, no, mam zdjęcia niektórych tych sytuacji, poza tym wiem, jaki efekt był na moim organizmie. Zostałem przynajmniej dwukrotnie zaszczepiony, bez mojej zgody oczywiście. I w tym wszystkim może, Marku, najważniejsze jest to, żeby mówić o tym. Ja to, co mogę robić, to robię, natomiast chodzi o to, żeby mówić o tym, bo osoby, które robią te rzeczy, polegają na tym, że nie jest się widocznym, prawda, że oni mogą zrobić wszystko, natomiast ty nie masz jak w jakikolwiek sposób się zrewanżować, ponieważ no, po prostu mnie nie było stać przez ostatnie 3 czy 4 lata na to, żeby wynająć adwokata, czy żeby odpowiednie ekspertyzy sporządzić, żeby zacząć egzekwować to, co jest moje. Także najważniejsze, żeby mówić o tym, a w międzyczasie oczywiście, owszem, no, chciałbym jak najszybciej stanąć finansowo na nogi. Mimo tego, że robię to, co mogę, miałem przynajmniej 4 czy 5 projektów, to są kolejne straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych ustawianych, gdzie mimo wykonywania moich obowiązków, komunikacji z moim przełożonym, byłem nagle zwalniany z projektu. No, nie wiem, te osoby myślą, że jak ja zacznę pracować już może w jakiejś korporacji, nagle te tematy jak właśnie przymusowe szczepienia, geoinżynieria, czy żywność modyfikowana genetycznie, czy wiele innych tematów, ja stwierdzę, że to jest w ogóle w jakikolwiek dopuszczalne, czy to, co miało miejsce wcześniej, jest dopuszczalne. To nie jest i nie będzie dopuszczalne, także jeżeli ja z kimś współpracuję, to wykonując moje obowiązki, moje zobowiązania wobec tej osoby są tylko takie jak na umowie. Ja nie mam obowiązku w jakikolwiek sposób ideologicznie, czy w jakikolwiek inny sposób podlegać tej osobie, także tak to wygląda. Natomiast najważniejsze, żeby o tym mówić, prawda? Ja oczywiście jak tylko będę... Przygotowałeś trochę materiałów tutaj na swoim laptopie, który musi być zasilany z sieci, bo bateria nie działa. Tak? Znaczy, no, laptop jest w takim stanie, jakim jest, natomiast pieniądze to rzecz nabyta, prawda? Ja miałem epizody, ja od 19 roku życia byłem na swoim, więc akurat od tych 3 lat to jest pierwszy taki okres, kiedy tylko i wyłącznie przez to, że jest to celowe działanie, to jest stalking, to jest gang stalking, to jest systematyczne. Przerwę, przepraszam, dla Państwa, którzy nie wierzą, że coś takiego się może wydarzyć, ja przytoczę przykład Jane Burgermeister. Kobieta w tej chwili się ukrywa, przeniosła się do Berlina, nie wiemy w jakim kraju jest w tym momencie. Pytałem się osoby jasnowidzącej, powiedziała, że gdzieś w Europie. Jane Burgermeister była zaatakowana i to wiele razy środkami, o których Michał mówi. Jest to osoba bardzo mocna. Michał jest również osobą bardzo mocną. Podejrzewam, że dlatego te osoby żyją. Czy, Michał, swoją sytuację porównujesz do tego, co się dzieje z Jane Burgermeister, o której zaczęło być cicho? To jest niebezpieczna sytuacja. Wspomnij, Marek, o tym, że Jane została też zwalniana z pracy nagle. Jej ojciec został zabity, miała różne problemy, jej najbliżsi znajomi nagle się odwrócili od niej. Nagle po prostu, no, że tak powiem, celowe działania mające na celu uciszenie, wyciszenie danej osoby i Dyskutowanie jej przy okazji, bo mówiono nawet, że jej nie ma, że nie istnieje. Dokładnie. I co więcej, ja miałem wielokrotnie groźby na zasadzie we will erase you, usuniemy cię, you are being hunted, polujemy na ciebie, oraz inne groźby karalne, tak zwane Hunger Games, czyli co zostało potwierdzone wielokrotnie. Te działania... Ja przerwę znowu. Michał, się posługujesz bardzo dobrze językiem angielskim, wchodzisz w angielski, ale dlaczego? Dlatego, że ta cała sprawa to nie dotyczy tylko Polski, bo to są siły, z którymi gramy, to są te siły iluminackie.
to są międzynarodowe lichwiarskie powiązania i dlatego Michał jest taką osobą niebezpieczną, ponieważ doskonale znasz angielski. No, znam angielski, akurat od 20 lat się uczę i używam języka angielskiego. To jest też między innymi jedna z rzeczy, którą mogę jeszcze zaoferować, tłumaczenia między innymi, ale o tym porozmawiamy później. Poza tym do materiału będzie też dołączone informacje z odnośnikami, gdzie moje ogłoszenia są wystawione, więc jeżeli ktoś, ja nie proszę o pieniądze bynajmniej, ja po prostu proszę o zlecenia i to wszystko, bo ja nie jestem osobą niepełnosprawną, żebym nie mógł pracować, tylko chodzi o to tylko, że dotychczas z Markiem się nie skontaktowałem, bo nie wiedziałem, że jest to na tylu frontach tak perfidnie zorganizowane, gdzie ja mimo moich największych starań, najlepszych chęci jestem cały czas udupiany za przeproszeniem i blokowany, więc no, z końcem sierpnia, powiem, Michał, że tygodnie temu się skontaktowałem z Markiem, bo po prostu już nie wiedziałem, co mogę zrobić. Kiedy kolejny projekt okazało się, że nagle nie dostaję zlecenia, gdzie przygotowywałem oferty, robiłem to, co mogłem, znowu na przykład nie mogę się dodzwonić, moje maile nie dochodzą, nie tylko nie dochodzą, ale są wykorzystywane, bo ja wiem, że ktoś się po ciebie podszywa po to, żeby ci koło zrobić po prostu. To też. Także może kontynuujmy. Hunger Games, czyli gry jedzeniem. Chodzi o to, że ponieważ te działania były systematyczne, stalking, blokowanie możliwości zarabiania, zwalnianie nagle, okradanie, wiele innych możliwości normalnej komunikacji. Gry, które mają na miejsce od kilku lat i są intencjonalne i systematyczne, rezultatem czego wielokrotnie, bardzo często nawet nie miałem co jeść. Żywiłem się ledwo co chlebem, masłem z wodą, a nawet z tym czasem był problem. Teraz było lato, także miałem epizody, gdzie no, dzięki temu, że na przykład znalazłem pole, gdzie są jeżyny, mogłem przez 2 tygodnie żywić się jeżynami, ale tak to na przykład No bo jesteś wegetarianinem jesteś, Jestem tak? wegetarianinem, tak, ale przez zimę, jesień, no to już jest ciężko takie miejsce znaleźć, prawda? Generalnie no, są to nagminne łamanie praw człowieka. Czułem się jak niewolnik, nadal czuję się jak niewolnik, jakbym co najmniej moje życie należało do kogoś, już nie wiem, czy do państwa, czy w sensie mówię o rządzie, czy ktokolwiek został jest to zamieszany, natomiast moje życie należy do mnie, ja mam prawo decydować o moim życiu, ja mam prawo decydować z kim, gdzie chcę mieszkać. Jeżeli wkładam w coś moją pracę, to chcę widzieć rezultaty tej pracy, a nie żeby moja praca była cały czas przejmowana przez kogoś innego, żeby moje pieniądze były kradzione ode mnie, żeby moje zdrowie było niszczone, gdzie ja nie mam możliwości w jakikolwiek sposób stanąć na nogi, wynająć adwokata czy ekspertyzy wykonać, ponieważ cały czas jestem finansowo, że tak powiem, w dołku, dokładnie, cały czas jestem w tak zwanym trybie przetrwalnikowym. Także może jeszcze przejdźmy do następnej sprawy. 2 razy byłem aresztowany i to był taki sprawdzian troszkę. Zdarzyło mi się parę razy, że kradłem jedzenie z sklepu, ponieważ potrzebowałem zjeść. Nie było to lato, a ja stwierdziłem, że no jeżeli takie rzeczy mają miejsce, dlaczego ja nie mam mieć co jeść? Także parę razy zdarzyło mi się ukraść owszem ze sklepu jedzenie. Informatyk, znakomicie znający angielski, który mógłby zarabiać 60 000 funtów rocznie. Zarabiałem w 2010 roku 10 000 złotych na faktury. Takie faktury wystawiałem. Otrzymuję propozycje z Anglii na 60 000 funtów, natomiast nie stać mnie na to, żeby na przykład pojechać tam na relokację, nie stać mnie na to, żeby wynająć mieszkanie, czy mieć na jedzenie. Potem nie masz pewności, gdzie trafisz też. Poza tym nie mam pewności, czy to nie będzie kolejny ustawiany projekt, ponieważ miały miejsce to już przynajmniej 5-6 razy. Nie mam pewności, kto mnie tam zaprasza, więc no bez zabezpieczenia finansowego nie zrobię tak, żeby na przykład pożyczyć ewentualnie te pieniądze. Uważam, że bardzo dobrze teraz zrobisz, że próbujesz się zabezpieczyć, bo wiemy, z kim mamy do czynienia. Zostałeś zaszczepiony, powiedz o tym, bo to jest coś niesamowitego. Przynajmniej 2 razy podczas snu wchodzono mi do mieszkania, gdzie mieszkam, czy wynajmowałem mieszkanie, czy pokój i zostałem zaszczepiony. Objawiało się to w ten sposób, że przez 2-3 tygodnie oblewał mnie poty, czułem problemy z oddychaniem, miałem później problemy z myśleniem. W szczepionkach jest między innymi metale ciężkie są. Oni mają różne sposoby, bo ja pisałem o tym, jak mnie atakowano za pomocą, podejrzewałem, fali infradźwiękowych. Zastałem ekipę, która wyglądała na ekipę Mossadu, mnie w mieszkaniu i rzekomo sprawdzali napięcie, czy jest zgodne z normą europejską, co się elektrownia w ogóle wyśmiała, niczego takiego nie było. Więc ja ci, Michał, wierzę, mnie próbowano zlikwidować. To Marek, ty mi wierzysz, ja tobie wierzę, ale to są rzeczy, które ja potwierdziłem u przynajmniej 5-6 niezależnych osób. Ja od 2010 roku byłem na spotkaniu z wieloma osobami, gdzie przychodziłem z listą i rozmawiałem z tymi osobami i te osoby po kolei mi potwierdzały te rzeczy. To nie są rzeczy, które czy Marek, czy ja sobie uroliliśmy. Marek tak samo ma kontakt z innymi ludźmi, z którymi rozmawia i te osoby mu potwierdzają to, także to nie jest 1-2 osoby, tylko to są osoby,
osoby, które niezależnie potwierdzają te same informacje. Ja miałem już 3 czy 4 lata temu mówione przez niektóre osoby, z którymi mam cały czas kontakt, rzeczy, do których musiałem dojść przez ostatnie 3 lata, ponieważ były tak niewiarygodne dla mnie i dopiero przez doświadczenie, przez wydobycie materiału z podświadomości dopiero zaczęło do mnie to dochodzić, ponieważ dotyczyło to mojej najbliższej rodziny. Także może jeszcze wracając do aresztowań, za pierwszym razem, kiedy wspomniałem o jednym z miejsc, w którym mieszkałem, gdzie podejrzewam, że byłem, moje zdrowie było dosyć mocno nadszarpnięte, to jest na ulicy Koszczewskiego w Krakowie. Gdy wspomniałem o ulicy Koszczewskiego, zostałem szybko wypuszczony, mimo tego, że groziono mi wcześniej nocką w areszcie. Za drugim razem natomiast, kiedy wspomniałem o innej osobie, gdzie miałem ustawiany projekt w Brzozowie, w województwie podkarpackim, ta osoba nagle, mimo wykonywania moich obowiązków, zaczęła mi grozić pobiciem i kazała mi się wynieść z biura. Ja oczywiście poszedłem na policję, zgłosiłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Kiedy policjanci wspomnieli o tym, ja wspomniałem o tym, nagle mnie wypuścili, dając mi najniższy możliwy mandat. 20 Także 20 zł, tak, mimo tego, że też mi grozili, że będę w areszcie siedział. Także to mówi, że to nie chyba przestępczość zorganizowana, tylko albo przestępczość zorganizowana współpracująca z organami ścigania miała w tym miejsce, a wiadomo, jak iluminaci działają, prawda? No, policja jest tylko tak naprawdę służbami, które wykonują rozkazy, także na najwyższym zobligowani do wykonywania rozkazów. Na szczęście nie wszyscy policjanci są skorumpowani, niektórzy potrafią myśleć. Większość nie jest. Niestety część nie ma pojęcia w ogóle tego, co robi i że wykonuje rozkazy ludzi, którzy mimo tego, że są na wysokich stanowiskach, są kryminalistami, psychopatami, tak? Także O czym wielokrotnie pisałem. o czym wielokrotnie Marek pisze i co zostało potwierdzone przez ich działania przez ostatnie kilka lat. Także to tak w skrócie mniej więcej wygląda. Nie wiem, Marek, pytaj, bo... Teraz może przejdźmy do tego kluczowego momentu, jak można Tobie pomóc. Znaczy, tak jak mówię, ja nie jestem osobą niepełnosprawną, ja potrzebuję po prostu jak najszybciej zebrać odpowiednie środki, żeby na przykład zrobić sobie detoks z nagromadzonych toksyn w wyniku szczepień. Wyczyścić organizm. Żeby wyczyścić organizm, między innymi przez to, co miało miejsce, mam cukrzycę. Szczepienia powodują cukrzycę typu 1. Ja właśnie mam przez to, co miało miejsce. Nie miałeś? Nie miałem bynajmniej wcześniej. Ingerencja w mój organizm, mam cukrzycę stopnia 1. 4 miesiące temu miałem zlecony ponad 15 badań krwi. Niestety nie było mnie stać na to, żeby wykonać te badania i mam między innymi też kandydozę. No i oczywiście wyjść z trybu przetrwalnikowego. Mi ledwo co starcza na czynsz, na jedzenie, więc ja potrzebuję po prostu mieć zlecenia stałe. Żebym przeżył. Ja tylko przerwę na moment Michałowi. Kilka dni temu byłem u osoby jasnowidzącej, u egzorcystki. Ona nie potrzebuje nawet widzieć zdjęcia tej osoby, wystarczy kontakt fizyczny, żeby do tej osoby dotarła i potrzebuje wyobrażenia sobie. Ja sobie wyobraziłem Michała i się zapytałem tej osoby, tej egzorcystki na ten temat. Powiedziała wyraźnie: pan Michał wymaga oczyszczenia. Nie wiem, co jeszcze w nim jest, czy jest zaczipowany, czy coś innego, ale to by było potwierdzenie tego, o czym mówisz. To znaczy, ja się oczyszczam, to zaraz może do tego przejdziemy, ja oczyszczam swoje ciało energetyczne regularnie, praktycznie codziennie. Ale nie jesteś pewnym, czy przypadkiem ci zaczipowali. Ale no to jeżeli chodzi o to jak najbardziej. Także to bardziej w tym kierunku. Ja bynajmniej z satanizmem ani z takimi energiami nie mam do czynienia, wręcz przeciwnie. Natomiast jak można mi pomóc? No do materiału na pewno będzie dołączona notka moja, ja oferuję między innymi usługi. No właśnie powiedz, może zmieńmy język. Let's switch to English, okay? You can present what you can say in English, okay? Let's talk about the translations. What you can do in English? Well, I offer translations since I use and learn and use and practice English language for. Have you ever been to USA? Yes, I've been in and out of USA since I was about 8 years old. I lived between 96 and 2003. I lived there continuously for 7 years. I finished my high school in the United States. I studied. So you are well educated in English. I studied a little bit, but since my father died in 1999, since 1998, I was on my own. I worked in information technology as a software developer, as many different roles. Let's switch back to Polish. Okay. Wiele ludzi nie rozumie to, o czym mówisz.
Powiedz o swoim wykształceniu informatycznym teraz z kolei. Moje wykształcenie w cudzysłowie, ponieważ ja się uczyłem robiąc tak naprawdę przez doświadczenie, ponieważ nie było mnie stać na to, żeby opłacić sobie studia. Natomiast no, od 1998 roku pracuję w informatyce, uczestniczyłem w ponad 30 projektach. Większość z nich była pomyślnie zrealizowana. Przez 7 lat mieszkałem, pracowałem w Stanach Zjednoczonych, gdzie skończyłem liceum, później od 1998 roku pracowałem właśnie w informatyce. W 2003 roku wróciłem do Polski, także od ponad 10 lat jestem w Polsce. Także to, co ja mogę zaoferować, no to między innymi właśnie nauka języka angielskiego, tłumaczenia do języka angielskiego, korekty redaktorskie. Informatyczne tłumaczenia. Ale no oczywiście specjalistyczne tłumaczenia, jak najbardziej, specjalistyczne, ogólne tłumaczenia. Natomiast no też oczywiście cokolwiek co ma wspólnego z informatyką, czyli tworzenie serwisów www, oprogramowania. Sklep internetowy? Sklepy internetowe, CMS, aplikacje bazodanowe, konsulting, doradztwo informatyczne, marketing internetowy, praktycznie cokolwiek związanego z komputerami lub internetem. Dzięki mojemu ponad 10-letniemu doświadczeniu informatycznemu no pracowałem w większości branż, ponad 30 projektów zostało zrealizowanych, tak jak już wspomniałem, ale od 6 lat też zajmuję się innymi tematami, oprócz języka angielskiego, oprócz informatyki, zajmuję się też medycyną energetyczną, alternatywną tak zwaną oraz wellness, więc Masz jakieś kursy pokończone też? skończyłem między innymi kurs towarzystwa zielarskiego z dyplomem, oczywiście ponad 6 lat jestem praktykiem w medycynie energetycznej, posiadam specjalistyczne urządzenia, jedno takie urządzenie kosztuje ponad 12 000 złotych. Niestety, no oczywiście mógłbym je sprzedać, gdyby tylko ludzie mieli troszkę większą świadomość o medycynie energetycznej. Mam 3 takie urządzenia, 2 są w zastawie, ze względu na problemy finansowe musiałem je zastawić. Jedno sobie zostawiłem, no bo bez tych urządzeń nie wiem, czy bym w ogóle nadal żył tak naprawdę, ponieważ no, to, co miało miejsce, pozwala mi oczyszczać na bieżąco. Zaper między innymi, tak? Zaper oczywiście, ale też właśnie medycyna energetyczna dzięki temu mimo ingerencji wielokrotnej w mój organizm nadal żyje, tak? Będzie dołączony tak samo link do serwisu, który mam od kilku miesięcy postawiony. Tam będą wszystkie informacje. Jeżeli ktoś jest zainteresowany usługami w tej dziedzinie, też bardzo, bardzo dziękuję za wszelką pomoc. Ja apeluję do wszystkich właścicieli sklepów zielarskich, powiedzmy, jeżeli chcecie Państwo pomóc Michałowi, zaoferujcie mu jakieś zlecenie po prostu. No, nie będą jakieś wielkie opłaty za to, prawda? Ja na vibrationalhealing.pl mam też oczywiście informację, że jest kwota minimalna, ale nie ma kwoty maksymalnej. Jeżeli ktoś z mojej pracy przez ostatnie, no tak naprawdę 6 już lat, którą robiłem w większości za darmo i z mojej kieszeni płaciłem, bo to są dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy złotych, które zostały zainwestowane w to, co robiłem. Ja nie mówię tylko o akcji antyszczepionkowej, tak? No i plus oczywiście to, co miało miejsce jako reperkusje przez tych, którzy uważają, że mają prawo decydować, że o czym można mówić, a o czym nie można mówić. Więc no jeżeli ktoś może wdzięczność okazać w ten sposób, ja nie mam nic przeciwko oczywiście, natomiast ja nie siedzę na ulicy, ani pod budką z piwem i nie proszę o pieniądze. Ja cały czas to, co mogę robić, to robię, więc jeżeli ktoś może wdzięczność swoją okazać, będę też wdzięczny. Proszę Państwa, jest tyle książek do przetłumaczenia na polski, czy polski na angielski. Jeżeli ktoś by chciał na przykład wydać swoją książkę po angielsku, możemy mu służyć pomocą. Michał jest doskonały, jeżeli chodzi o tłumaczenie. No i potrzeba takich ludzi. To jest po prostu niewiarygodne, że taka osoba jak Michał w tej chwili się po prostu, to jak żebranie to wygląda. Znaczy, no może żebranie nie, ale no jest to element też zabezpieczenia się oczywiście, natomiast no, nie pozostało mi nic innego, jak zacząć mówić o tych sprawach z myślą i oczekuję, że no w końcu będzie mi stać na to, żeby odpowiednio te sprawy załatwić, ponieważ to nie są rzeczy, to jest nagminne łamanie praw człowieka, to jest systematyczne poniżanie mnie, blokowanie. Wspomnę jeszcze o tym, że między innymi dzięki Tobie ten poziom świadomości społeczeństwa od 2009 roku podskoczył niebotycznie, bo w tej chwili ja widzę po moim blogu, ile ludzi rozumie istotę sprawy, a przedtem, kiedy zaczynaliśmy, stukali się nam w głowę. Znaczy, ja mam jakiś tam wkład na pewno w to oczywiście, bo tak jak mówię, mimo tego, że Świńska Sprawa, ten serwis został zawieszony w 2010 roku, ale ja działam cały czas, działałem na wielu innych frontach. Może nie będę wchodził w niektóre tematy, ponieważ może w następnych rozmowach. Może w następnych rozmowach, natomiast no tak jak mówię,
dziękuję Ci, Marku, że mogliśmy się spotkać i może przy następnych rozmowach będziemy mieć też okazję, żeby porozmawiać o tych tematach, bo tak jak wspomnieliśmy, to nie są tylko szczepienia, jest tych tematów bardzo dużo, a tak naprawdę chodzi o depopulację na wielką skalę. Państwo, chodzi o nasze życie, o życie nas wszystkich, waszych dzieci, waszych wnuków, jeżeli w ogóle dożyjemy do tego czasu, kiedy będą wnuki. Nie, myślę, że wygramy jednak, Michał, i myślę, że możliwość publikacji tego typu rozmów w internecie, nawet za pomocą serwisu, który jest w posiadaniu tych ludzi, YouTube, też świadczy o tym, że jesteśmy silni. Przede wszystkim trzeba mówić, nie bać się mówić i oczywiście dochodzić przez doświadczenie i przez własną pracę, co jest prawdą, bo w naszych czasach no, bardzo trudno jest uchwycić to, co prawdziwe, a co wirtualne. Więc najważniejsze, żeby nie dać się zastraszyć, tak? I mimo tego wszystkiego, co ma miejsce, jednak są pewne wartości, które warto jest podtrzymać. Także no, mi ust nikt nie zamknie do tego wszystkiego, co miało miejsce. A no, dzięki Markowi mam nadzieję, że dojdziemy do większej grupy ludzi i tak jak mówię, wystarczy mi zlecić pracę, ja tłumaczenia robię cały czas, tylko że to jest ich po prostu na tyle mało, że nie jestem w stanie na razie z tego przeżyć normalnie, natomiast jak najbardziej książki właśnie, czy publikacje jakiekolwiek dwie strony, z języka angielskiego na język polski, z języka polskiego na język angielski, to są rzeczy, które bez problemu mogę robić, mogę też wykonywać rzeczywiście lekką pracę fizyczną, natomiast no, nie mogę niestety ze względu na swoje zdrowie jeszcze normalnie, na przykład iść na budowę, czy jakieś takie rzeczy. Nie o to chodzi. Drodzy Państwo, kontakt do Michała będzie podany poniżej w linku, także będzie się pokazywał w trakcie tego wywiadu po zmontowaniu. Natomiast zapraszam już teraz Państwa na kolejną rozmowę z Michałem. Tym razem będzie na temat trochę lżejszy temat. Będziemy właśnie rozmawiać o tych rzeczach, które nas trapią. Jesteś znakomitym specjalistą. Ja widzę, jaka jest wiedza Michała. Ty pogłębiłeś swoją wiedzę w trakcie tych ostatnich 4 lat. Ja cały czas pogłębiam wiedzę i tak zwany rabbit hole, czyli ta dziurka królika jest tak głęboka, że czym głębiej się wchodzi, tym bardziej sobie zdajesz, że wiesz, że nic nie wiesz, a no, trzeba pamiętać, że ludzie, którzy się śmieją, mówiąc o tym, że jest jakiś spisek, że to są teorie spiskowe, nie mają pojęcia, o czym mówią. Albo są agentami, albo nie mają pojęcia, o czym mówią. Mówi się, że ignorance is bliss. Te publikacje są normalnie dostępne dla wszystkich. Wystarczy spędzić 15 minut dziennie, żeby się doinformować, albo po prostu nauczyć się pokory, nie mówić nic, a nie mówić bzdury. Także to taka moja rada z mojej strony. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo za rozmowę.